Siema, w kolejnym odcinku budowy kampera z autobusu. W dzisiejszym filmie zobaczycie, jak wymieniam uszkodzoną rurę od wspomagania, przygotowuję tunel środkowy do zabudowania i izolacji, stawiam pierwszą ścianę, a także opowiem, jak prawie przewróciłem autobus. Dzisiaj za priorytet sobie stawiam postawienie ścianki pierwszej tutaj, bo tak naprawdę bardzo mocno mnie to trzyma dalszą izolacją i z zamknięciem ścian. Tutaj stoimy na szybko. Będę musiał to zmatowić i przykleić te maty. Otworzyć kolejne polinory i zacząć dalej psikać. Jak będę to robił, to chciałbym mieć gotowe już ściany, żeby tutaj tą część zamknąć i polinorem na razie zakończyć. I mieć już zaizolowaną sypialnię. Pytanie mam do Was, dość istotne. Dostałem te pianki od Polinora w gratisie. Drugie tyle praktycznie, co zamówiłem, to dostałem takich darmowych pianek. To przypuszczam, materiał jest dobry. Problem jest z głowicą. Nie wiem, czy widzicie. Ta głowica nie działa. I pytanie do Was, czy macie jakieś patenty, jak wykorzystać można taką piankę, w której jest uszkodzona głowica i normalnie tego nie jesteśmy w stanie psiknąć. Gdzieś tam widziałem, że przebijają ostrożnie gwoździami puszki. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No szkoda mi wyrzucać dobrą piankę. Pomysł na te ściany mam taki, że dwie kantówki przypnę. Jedną na samej górze, drugą jak najniżej będzie się dało i do nich będę się przypinał słupkami ściany. Wtedy słupki ściany by wyszły mniej więcej tak. Wtedy tutaj przykręcam do tych dwóch kantówek. I co 60 cm robię taki stelaż, który potem zaizoluję XPS-em. Mierzymy sobie długość między tymi słupkami. Wytniemy dwie takie kantówki. I od razu będziemy mieć pod parapet fajną kantówkę, jak tak po całej ścianie zrobimy. Będziemy kręcić tak, żebym na górze mógł jeszcze parapet zamontować do tego. Tu muszę ją ściąć jeszcze, bo za daleko będzie nachodzić, bo na tym słupku muszą się łapać dwie kantówki, tam musi w połowie się gdzieś kończyć. Tutaj mamy ustawioną tak kantówkę, jak dojdziemy boazerią do krawędzi, to potem to zabudować boazerią i tutaj dać drugą boazerię, która to zamknie. Może by to nie był głupi pomysł. Tak chyba zrobimy, więc zlicujemy z tą krawędzią i tu przyjdzie XPS i on nam to wszystko fajnie zaizoluje. Tu też się zmieści, jakbym chciał pod parapetem. Jeszcze mógłbym dwójką XPS-a zaizolować spokojnie i na to dać jakiś parapet cienki i może tak zrobimy też. Taki słupek na pewno nie puści. Teraz do niego będziemy kręcić resztę konstrukcji. Trochę bałagan zrobiłem, ale nieważne. Sytuacja ze ścianą będzie wyglądać tak. Tutaj będzie dużo odstawać dołem, ale tutaj pasuje ten mostek termiczny jakoś zaizolować i tu będzie łącznie 6 cm od tej blachy. Myślę, że nic się tutaj nie będzie wykraplać. Tutaj mamy wszystko pod kątem prostym do podłogi. Tutaj przyjdzie jeszcze boazeria na dół, jedna kantówka, tak jak tutaj. Boazeria będzie bita w pionie. Z dalsza Wam pokażę, jak to wygląda. No i mam już patent, jak to zrobić. Najciężej było zrobić pierwsze kantówki, żeby złapać odpowiednią odległość. Teraz już wiem co i jak. Na słupku będzie w taki sposób. Tu przed deską jeszcze przyjdzie dwójka XPS-a, żeby to zaizolować. Zapianuję to pewnie pianą montażową, żeby to jeszcze złapało, jak będzie tam XPS przyklejony. Tamtej strony i tak będę robił właśnie narożniki, gdzie będą okna. A tutaj u góry też pewnie coś takiego zrobię. Przykręcę kantówkę po całości 4,5 na 4,5 do końca. Od góry dwójkę XPS-a.
Część konstrukcji ściany już mamy przygotowane tutaj. Tutaj wziąłem sobie XPS-a pod kształt okna, żeby dochodził ładnie do uszczelki. Jeszcze jeden słupek mamy wstawić i będziemy mieć praktycznie całą łazienkę gotową i będzie można powoli to izolować. Raczej nie mam pogody, żeby władować polinora. Takich rzeczy jeszcze muszę tutaj ogarnąć. Tutaj sobie zrobię półkę, pewnie jakiegoś kwiatka postawię, żebym mógł fajnie wstawić rolety tutaj. Muszę zrobić pod kątem prostym, tak jak są te słupki, więc tutaj jeden słupek wstawimy, a ten kawałek okna jeszcze zaślepimy. Siema w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy 31 grudnia. W związku z tym kończy nam się poprzedni rok, a ja w nowy rok nie chciałbym wchodzić z tematem, który trochę mnie męczy. W związku z czym dzisiaj zjemy żabę. Tutaj rury mamy pordzewiałe. Tam jest przetarta w jednym miejscu, ale problem jest gdzieś w tym miejscu. Na tym przelocie po prostu rura, jak autobus jeździł, pracowała. Tu któraś z tych rur jest nieszczelna, kapie tam i ta rura jest odpowiedzialna za płyn od wspomagania kierownicy. W związku z czym musimy kawałek takiej rury wyciąć. Jak zlokalizuję która, to ją za chwilę utniemy i pojedziemy do sklepu dokupić coś takiego, żebym to mógł wymienić. I przypuszczam, że poprzedni właściciel po prostu nie mógł dojść do tego miejsca. Nie wiem, dlaczego tego nie zrobił, wystarczyło rozebrać sypialkę tam i by miał fajny dostęp. Tu sobie zobaczymy kamerką endoskopową pewnie, która rura cieknie. Była próba tutaj naprawienia, ale dalej nieszczelne, więc trzeba ją wyciąć, zamówić węże, połapać to z powrotem. Wiemy za i na razie zostawimy. Potem spróbujemy odpalić pompę wspomagania i czy to będzie działać. A większe naprawy to już zrobię kiedy indziej. Na razie tylko tą rurę do jazdy chcę sobie zrobić, żeby mieć sprawną. Nie wiem, czy węża do węża teraz kupić, czy uciąć razem z tym kawałkiem węża, czy tu i tak będę musiał zrobić jakąś mufę. Leo próbuje się wczołgać do mnie pod autobusem. Leo, łobuzie, co ty tam robisz? A jak autobus spadnie, to co? To cię zgniecie, mechaniku. Dobra, tniemy tutaj, mam nadzieję, że mu nie będzie lecieć na głowę. Najwyżej wymienimy całą rurę i te cybanty przekręcimy po prostu. Wejdziemy w nowy rok z naprawionym pomaganiem kierownicy. Płyn czerwony, czyli to jest chyba to. To powinno trzymać. Pierwsza naprawa mechaniczna. Poskręcamy na tych cybantach, pojedziemy, żeby nam zarobił taką rurkę gościu. No to tędy ciekło ewidentnie. Ja jadę do sklepu i będziemy się widzieć tutaj przy montażu tej rury i odpalaniu autobusu za chwilę. Tak naprawdę widzimy się kilka dni później, bo niestety w tamtego dnia nie udało się kupić tej rury. Sklepy były pootwierane tylko do 14, a ja się wybrałem trochę za późno. W każdym razie rura jest już zrobiona. Kupiłem metrowy kawałek węża z zakutymi końcówkami. Koszt takiej imprezy to 120 zł. Przyjechałem tutaj na miejsce i zamontowałem tego węża. Myślałem, że to pójdzie łatwiej, więc nawet nie włączałem kamery. Ale okazało się, że pospinać takie węże, które są dość grube i przede wszystkim z stalowym oplotem, o ile się nie mylę, to nie jest taka łatwa sprawa i musiałem naprawdę trochę siły użyć, żeby go tam wcisnąć. No i potem dokręciłem te obejmy wszystkie. Z drugiej strony wystarczyło tylko dokręcić złączkę. Po skręceniu tego węża zadzwoniłem do jednego z widzów, który zaoferował się, że w razie jakichś tam kwestii technicznych może mi podpowiedzieć, bo już kilka takich autobusów przerabiał, w sensie miał u siebie w firmie, jeździł nimi i je remontował, więc zna je bardzo dobrze. I z tego miejsca serdecznie pozdrawiam Tomasza. Powiedział mi Tomasz, w jaki sposób doprowadzić układ wspomagania do sprawności, bo to, że wymieniliśmy rury, to jeszcze nie wszystko, taki układ trzeba odpowietrzyć. Najpierw do zbiornika dolałem tego płynu praktycznie na full, potem miałem odpalić silnik, kręcić kierownicą w lewo, w prawo, lekko dodając gazu, żeby ta pompka sobie lżej pracowała. No i tak robiłem, ale w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że kurde, szkoda kręcić tymi kołami na kamieniach, które są tutaj pod przednimi kołami. Nie chciałem ich poniszczyć, więc padłem na genialny pomysł, że sobie przeparkuję trochę autobus przy okazji, cofnę i tak w zasadzie to jest tylko 4 metry do tyłu i bym był już na trawie. Dużo łatwiej by się koła obracały. Cofnąłem sobie troszkę i niestety z lewej strony koła zaczęły mi się zapadać. Zaraz Wam pokażę, jaki tu jest spadek, jeśli chodzi o działkę. Nie dość, że autobus stał na spadku, teraz troszkę go podrównałem, więc już był z automatu przekoszony w lewą stronę. Oprócz tego po lewej stronie właśnie zaczęły mi się zapadać koła i powiem szczerze, że spanikowałem trochę. Ja już miałem wizję, że po prostu autobus będzie leżał tam w rowie na tym ogrodzeniu, które jest za mną. Tu jak widzicie jest spadek.
jest ogrodzenie, autobus jakby się przewalił, to prosto na to ogrodzenie, szyby powybijane na pewno, blacha powgniatana i no nie wiem, czy by było co z niego zbierać. Koła osiadły i tylne koło zaczęło jeszcze się tam, wiadomo, nie chciał wyjechać. Dół się zaczął robić coraz większy, bo tam musiałem wpaść po prostu w jakąś nie do końca ubitą ziemię. Autobus coraz bardziej się przechylał i to po prostu było widać, że on stopniowo leci w stronę budy, więc poszedłem szybko przede wszystkim budę przesunąć, żeby mieć dostęp do tylnego koła. Co jeszcze się okazało? Autobus był na podniesionym zawieszeniu, bo tutaj jest regulacja zawieszenia z możliwością podniesienia go w razie, gdyby trzeba było przejechać przez jakiś krawężnik wyższy, takie tematy. I ja go sobie trzymałem na podwyższonym zawieszeniu, więc jak było wysoko, autobus był przechylony. No tak myślę, że tak i koło się zapadało jeszcze. W szoku byłem, że samemu mi się udało z tym poradzić później. Więc pierwsze co zrobiłem, obniżyłem środek ciężkości, przerzuciłem tą wajchę, opuściłem zawieszenie i już w tym momencie, jak opuściłem zawieszenie, autobus przestał się przechylać, więc został w takim położeniu mniej więcej jak był. Tak mi się przynajmniej wtedy wydawało. Więc skoczyłem szybko do sąsiada pożyczyć łopatę i zacząłem rozkopywać te koła z przodu. Wziąłem, podsypałem kamieniem pod kołami w te kratery, które porobiłem. I jak jeszcze kopałem pod tymi kołami, autobus był przechylony w moją stronę. Więc jeżeli by, nie daj Boże, rzeczywiście się przewrócił, to przewróciłby się pewnie prosto na mnie. Oczywiście obserwowałem cały czas kątem oka, czy wszystko jest ok i czy nie leci w moją stronę, ale mogło się to skończyć nieciekawie. Więc taka przygoda. Patrzcie, jeszcze nie wyjechaliśmy nawet z działki, a już takie przygody, strach, myśleć, co będzie dalej. Ale jest nauczka przynajmniej, że takim pojazdem dużym to nie jest 1,5-tonowy samochód, tylko to jest kawał sprzętu. I wniosek jest taki, takimi sprzętami po prostu starać się unikać off-roadu. Żeby nie przegapić kolejnych filmów z tej budowy, koniecznie subskrybujcie i przypnijcie dzwoneczek. I przypominam o możliwości wsparcia projektów, linki w opisie filmu. Pokażę Wam, co tutaj się zmieniło. Oprócz tego, że jest bałagan, to się w zasadzie nie zmieniło nic. I oprócz tego, że mamy tutaj zrobioną rurę poprawioną, założyłem węża wysokociśnieniowego. Nie wiem, czy to nie jest za mocny wąż jak na to. On niby 100 bar ma wytrzymać, to znaczy ma wytrzymać 400, ale 100 to jest takie ciśnienie pracy standardowe. Tutaj mamy już zrobione, wszędzie mamy szczelnie. Można w teorii zamykać podłogę. Będę chciał tą płytę podłogową krócić tak, żeby łapać ją tylko w tych miejscach. Tu będzie już izolacja i tutaj dojdzie 4 cm XPS-a, tutaj dojdzie kantówka. Ta ścianka boczna będzie zaizolowana już, a tu w środku będzie wyjmowane. Możliwe, że dam wełnę 15 zamkniętą w workach po całości. Będzie to łatwo wyciągać i myślę, że też łatwo będzie to ułożyć w środku. Jest duży bałagan i ten bałagan trzeba będzie dzisiaj posprzątać. Bierzemy się za zrobienie tego tunelu środkowego. Już tu sobie przymierzyłem wszystko. Przy tych włazach, jak damy czwóreczkę w ten sposób, to idealnie te włazy się zmieszczą z jednej, z drugiej strony. I zaczniemy sobie od najkrótszego kawałka. Coś takiego by było na całej długości autobusu. Takie deseczki może wykorzystamy gdzieś przy meblach, w schowkach. Myślę, że nic więcej nie potrzeba. Najpierw zrobimy tą część podłogi, jak będzie gotowa, poprzykręcana, zaizolowana od boków i będą przykręcone te kantówki po bokach. Suniemy tamtą część z przodu tutaj i zajmiemy się tamtym. Tutaj, jeżeli przejdzie przez płytę i przykręcimy zaraz przy tej krawędzi, to nie ma możliwości, żeby się w nic wbić. Dobrze by było trafiać w środek tego. Nie ma żadnego przewodu, tylko metal. Wszystko mamy przygotowane, to teraz te kantówki, czwórki kręcimy tutaj. Złapię sobie ściskiem mocno. I dzięki ściskowi i płycie wiem, że dokładnie na tej wysokości, na której potrzebuję, będzie przykręcona ta kantówka. Tutaj dałem tylko dotąd, bo dalej pójdzie już 9, żeby się wsparło na tamtej ściance i na tamtym wzmocnieniu. Tutaj muszę sobie wzmocnić konstrukcję w ogóle w tej całej łazience. Prezent od Mikołaja, więc tworzymy go i będziemy testować właśnie teraz. Zobaczymy, jak ten nóż tnie. Zobaczymy, jak będzie z tym. No ale patrzcie, jakie cięcie, no. Nie, to będzie do wyjścia chyba. Próbuję jeszcze się nauczyć tym ciąć, może źle tnę. Druga szansa dla noża termicznego. Nagrzejemy go do czerwoności. Próbujemy jeszcze raz.
kurde, nie wiem. Mieszane mam uczucia. Jakieś skomplikowane wzorki i może 8 cm XPS-a. Byłby sens tym ciąć, ale chyba lepiej nożykiem tapicerskim taką czwórkę przeciąć. Jeszcze sobie tam do samego końca dojadę, ale coś takiego będzie. I w razie W mogę spokojnie te włazy wyciągać. Mamy już przykręcony tutaj środkowy tunel. Podobijany tutaj XPS do ścianek jeszcze. Więc zabrałem się za małe porządki i przygotowania do kolejnego etapu zabudowy podłogi. Ale o tym opowiem w następnym filmie.